Ze wspomnień Henryka na temat powrotu rodziny do Oświęcimia. Oświęcim nie był tym samym miastem, które znałem i pamiętałem sprzed wojny. Bez Żydów sprawiał wrażenie pustego i zimnego, jak po jakimś kataklizmie, po potopie. Przez pierwsze dni po powrocie ojciec i matka chodzili po Oświęcimiu i rozglądali się wokoło tak, jakby to miasto widzieli po raz pierwszy w życiu. Jak układały się losy rodziny Schenkerów po powrocie do Oświęcimia? Rodzina Schenkerów wróciła do Oświęcimia w maju 1945 roku, ale tak jak wspomniałaś, był to już zupełnie inny Oświęcim. Ponad 90% żydowskich oświęcimian zostało zamordowanych podczas zagładek. Leon tuż po powrocie włączył się aktywnie w odbudowę swojego miasta, uruchomił ponownie rodzinny interes, fabrykę Agrochemię, gdzie w tych kilku powojennych latach pracowało wielu zarówno chrześcijan, jak i Żydów. Warto także dodać, że zasiadał w Miejskiej Radzie Narodowej i przewodniczył Żydowskiemu Zrzeszeniu Religijnemu, pomagając ocalonym zagłady. Za swoją działalność charytatywną i pomoc obu społecznościom został wyróżniony tytułem honorowego obywatela Oświęcimia. W uzasadnieniu wymieniano m.in. jego pomoc przy uruchamianiu kuchni dla ubogich oświęcimian oraz wsparcie finansowe dla szkół i domu kultury. Z zachowanych relacji wynika, że Schenkerowie zostali w Oświęcimiu dobrze przyjęci, w przeciwieństwie do doświadczeń wielu innych Żydów, którzy wracali po wojnie do swoich rodzinnych miejscowości. Zamieszkali także w swojej rodzinnej willi. Syn Leona, Henryk, uczęszczał do liceum imienia Konarskiego w Oświęcimiu, następnie studiował na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, którą ukończył w roku 1955 jako inżynier. Miał także wielu przyjaciół i przyjaciółek w Oświęcimiu, a najlepszym z nich był Romek Maksymowicz, z którym dzielił swoje sportowe i turystyczne pasje. Ostatecznie rodzina Schenkerów wyjechała jednak z Oświęcimia. Oto jak Henryk zapamiętał słowa swojego ojca. Nienormalność naszego życia została stworzona przez ten nowy system polityczny, więc od niej w Polsce nijak nie uciekniemy. Nie chcę żyć i szukać normalności w kraju, w którym władza może odebrać człowiekowi cały jego majątek, a potem wsadzić go do więzienia. Zresztą, dodał, my jeszcze w ogóle nie wiemy, co Żydów w Polsce może spotkać. Co było dalej, Arturze? Sytuacja diametralnie zmieniła się w końcu lat 40. wraz z nadejściem stalinizmu. Zmieniła się zarówno sytuacja polityczna w Polsce, ale także życie rodziny Schenkerów zostało wywrócone do góry nogami. Pod pretekstem walki z nadużyciami gospodarczymi starano się uderzyć w prywatną działalność gospodarczą i Leon i jego Agrochemia stali się ofiarą takiej właśnie polityki państwowej. Urząd Bezpieczeństwa inwigilował Leona, wydał nakaz aresztowania i Leon został aresztowany w roku 1949 i oskarżony m.in. o nadużycia podatkowe. Stracił oczywiście swoją fabrykę i spędził 20 miesięcy w areszcie. Na wolność wyszedł dopiero w roku 1951, jednak po tych traumatycznych wydarzeniach Schenkerowie stracili ostatecznie nadzieję na ułożenie sobie normalnego życia w PRL-owskiej rzeczywistości i szukali sposobności do wyjazdu z Polski. W roku 1955 otrzymali upragnione zezwolenie na wyjazd za granicę i wyjechali z Oświęcimia. Zamieszkali na początku w Wiedniu, a w roku 1961 wyjechali do Izraela, gdzie Leon zmarł w roku 1965. Warto także dodać kilka słów na temat jego syna Henryka. Po skończeniu studiów w Polsce pracował w Izraelu jako inżynier w zakładach lotniczych. Odziedziczył także talent malarski po ojcu. Tworzył głównie prace o tematyce Holokaustu. W 2005 roku ogromne uznanie czytelników i historyków wzbudziły wspomnienia Henryka, które właśnie cytowałaś, zatytułowane Dotknięcie anioła, na których podstawie powstał także nieco później film dokumentalny. Henryk zmarł w Tel Awiwie w roku 2019.